Kolejny dzień, kolejne zaskoczenie. Jeden chyba ugryzł mnie w oko, bo mam spuchniętą powiekę. Nie wiem, co to znaczy. Trochę się go obawiałem. A przede mną wspinaczka, ale jakby się tym sugerować, to można byłoby mieć problemy. Dziękuję z całego serca, jak tylko potrafię, za wszystko, za każdą chwilę, za każdą pomoc, za każdego człowieka, którego spotykam. Naprawdę, dziękuję. Witam w kolejnym dniu wędrówki. Po długiej wizycie w Alkarak, wypoczęty, ogarnięty, ruszam znowu na szlak. Za momencik pójdę w kierunku zamku, mam tam około 3 km, a stamtąd już wchodzę na szlak, no i podążam dalej w kierunku południowym.
za mną pierwsze kilometry dzisiejszego dnia. Wędrówka jedzie dzisiaj bardzo przyjemnie, łatwo. Było tylko jedno podejście. Oprócz tego fajne drogi szutrowe, teraz asfalt, więc no, jest płasko, w miarę chłodno, bo jest taki dość mocny, przyjemny wiaterek. Także no, kilometrów przybywa dzisiaj na liczniku. No ale krajobrazy są takie mało ciekawe dzisiaj. Zastanawiam się na tych polach, jak ci rolnicy uprawiają tutaj tą rolę. Pola kamieni po prostu. Widać, że to jest gdzieś tam przeorane, ale kamień na kamieniu po prostu. Na tym pustkowiu mimo wszystko co jakiś czas są jakieś domy, jakieś budynki. No niesamowite jest, że nawet w tak trudnym terenie ludzie potrafią sobie dać radę, więc no, jestem pełen podziwu. Idę dalej, zobaczymy, co jeszcze ten dzień przyniesie. Kolejny dzień zaczyna się kończyć, a ja wędruję dalej. Przede mną jakaś miejscowość pierwsza dzisiaj, tam prawdopodobnie będzie sklep i dobrze, bo pić się chce, jeść się chce, a droga oczywiście, że tak powiem, tradycyjnie się skiepściła w pewnym momencie. Trzeba było znowu przebijać się przez kamienie, ale to było nawet fajne, bo można było dosyć komfortowo akurat dzisiaj po tych kamulcach iść. No a wcześniej jeszcze miałem okazję rzucić okiem ostatni raz na Morze Martwe. Także dzisiaj bardzo przyjemnie się wędrowało, choć nie spotkałem żadnego człowieka po drodze. Żadnego. Mam nadzieję, że w mieście, we wsi w zasadzie będzie się do kogo uśmiechnąć. Zobaczymy.
كيف طلعت لغة الكسام؟ تفضل. طارق إن جهرادي. This is nice Jahra, yes? Yes, Welcome. Jestem tu w gościnie u chłopaków, także. Welcome. Go, speak Albiga. Elbige? Yes. Nie wiem, co to znaczy. To są pierwsi ziomkowie, których spotkałem we wsi i od razu zaprosili mnie na nocleg, także jest niesamowicie. Shukran jazilan. شكرا جزيلا. Welcome. يوه. صورنا بشرح الله صورنا. دقيقة كيف تقربته؟ صور يا فيديو مهران. My name is أنا أختر ولا لا؟ أختر ولا لا؟ عنا الضيف أبو هولندي. Bolanda. Darek. Hey. يلا ها يلا حي البقى يلا حيهم هوش قاعد علي هاي لا ما بس يا هي كمان انا بعد يس نزيد على كمل جو كمل يلا حتى يبغى انا اجيب بعطها البقع ايوه الله حيو سعديكم البقع حيو جديد صفقوه هذا كلام بدل النقاط ايوه تعال يا عمر تعال يا حيو ارزع البقع يوي يا والله خلاص عشان نراجع 200,000 برا ينزل هذا البقع لا يزيد لا حرام عليه اثبت يا يزيد. Kolejny dzień za mną.
czuję się zmęczony, ale szczęśliwy, bo kolejny dzień naprawdę był bardzo udany i znowu zakończył się takim fajnym zaskoczeniem, chociaż już to nie powinno mnie dziwić, że zostaję zaproszony na nocleg i na kolację. No, ogólnie wędrówka była fajna. Dzisiaj było chłodno, nie było bardzo gorąco. Wiał lekki wiaterek, także szło się dobrze. No a w pierwszej miejscowości dzisiaj na szlaku, w pierwszej jedynej, właśnie spotkałem tych fantastycznych chłopaków, młodych chłopaków, bo oni mają między 18 a 22, 23 lata, więc spędziliśmy tutaj ciekawy czas. Były śpiewy, tańce, także no takie różnice mentalne, że tutaj się faceci bawią sami, spędzają świetnie czas. Nie ma tutaj takiej sytuacji, żeby tutaj dziewczyny przyszły jakieś, żeby można było normalnie się jakoś zintegrować. No ale taka kultura, taka mentalność. Także no, dla mnie jest to też ciekawe poznawać tą kulturę w taki sposób. Teraz idę spać, bo naprawdę czuję się potężnie zmęczony, a muszę rano wstać. Jest już przed 12, muszę rano wstać, bo mój gospodarz idzie rano do pracy, więc muszę zdążyć, żeby go rano nie blokować. Także jeszcze raz żegnam się z tego kolorowego pokoju i do zobaczenia jutro. Hej! Kolejny dzień się właśnie rozpoczyna. No ja bym chciał, żeby jeszcze ta noc trochę potrwała, bo czuję się niewyspany. Miałem komary znowu tutaj i mnie atakowały przez całą noc. Pogryzły mnie strasznie, strasznie. Jeden chyba ugryzł mnie w oko, bo mam spuchniętą powiekę. Ale opuchlizna minie, także a wyśpię się gdzieś tam po drodze pewnie. No a teraz słyszę, że mojemu gospodarzowi dzwoni budzik, więc będzie się pewnie zbierał do pracy, więc ja muszę się pozbierać, żeby go nie blokować. Także kolejny dzień, czas zacząć.
pierwsze kilometry dzisiaj już za mną. Przeszedłem 10, a przede mną Burbejda i gorące źródła. Nie wiem, czy tam będę wchodził, bo podobno to są drogie rzeczy, a przede mną wspinaczka jakieś 1000 metrów w górę. No a dotychczasowa droga tradycyjnie sprowadziła mnie w dół taką trasą bez ścieżki. W zasadzie ten ślad prowadził po prostu na strzałę, no i musiałem szukać obejścia, bo gdybym szedł tak jak ślad, to bym musiał pokonywać takie bloki skalne, metr, 2, 3 nawet niekiedy, więc nie wiem jak ktoś wyznaczał tą trasę. To takie trochę czasem śmieszne jest może, ale jakby się tym sugerować, to można byłoby mieć problemy. No a jeszcze wcześniej, kiedyś pożegnałem z moim gospodarzem, to wszedłem do sklepu kupić wodę. Sprzedawca zaproponował kawkę, więc też chwila jeszcze była takiego oddechu. No a teraz zobaczymy, co w tej Burbejdzie jest. No a później będę się pocił pod górę. O, krótka przerwa. Jestem po podejściu takim długim, prawie 1000-metrowym. Trochę się go obawiałem, ale poszło całkiem sprawnie, także pociągnąłem troszeczkę dystansu. No a że po drodze nie było nikogo, do kogo mógłbym się odezwać, no to tobie się tutaj teraz pochwalę, jak było dzisiaj podczas wędrówki. To zejście
to już mówiłem, natomiast po drodze w zasadzie tam przy gorących źródłach nie było nikogo, więc poszedłem dalej, zacząłem się wspinać pod górę, no i tradycyjnie oczywiście nie było ścieżki. No tam miałem naprawdę problem, bo trzymając się śladu GPS-u dosłownie nie było jak iść, trzeba było naprawdę poważnie to obchodzić, więc natłukłem takich znowu nadprogramowych kilometrów. No ale w końcu udało mi się pokonać taką stromiznę po różnych takich kamieniach i skałach i wyszedłem na taką kamienistą drogę. Dosyć komfortowo się po niej szło i szybko przede wszystkim, tak i bardzo przyjemnie. Więc stopniowo nabierałem tej wysokości. Nie było takiego problemu, że trzeba było piłować do góry, tak jak w Wadi Mujib. Więc no, nadspodziewanie dobrze mi poszło to podejście. Teraz jestem w miejscu, mniej więcej w miejscu, gdzie kończy się kolejny etap, ale że jest jeszcze nie ma nawet chyba 17, jest za parę minut 17, to pójdę jeszcze dalej, tam widziałem na mapie jakiś sklep jest, więc może uzupełnię zapasy wody, no i poszukam noclegu. A co do pogody jeszcze, to dzisiaj też było fajnie, bo mimo, że było ciepło, to cały czas wiał taki dość silny, chłodzący wiatr, więc to odczucie ciepła też nie było takie wcale silne, mocne. Łyk wody i lecimy dalej. Kolejny dzień, kolejne zaskoczenie i piękne zakończenie dnia, bo kiedy dosyć ostro naginałem przed siebie, zainteresował się mną jeden człowiek i stwierdził, że mogę spać u niego. Tutaj są takie dość spartańskie warunki, dlatego że tam z drugiej strony widać budowę. Po prostu buduje dom, a tutaj ma takie miejsce, w którym śpi póki co, więc mam tutaj u niego materacyk, koc, łazienkę, więc naprawdę kolejny dzień, kolejna wdzięczność i no znowu nie mam słów, żeby wyrazić co czuję, bo naprawdę droga niesamowicie mnie prowadzi, stawia mi na drodze takich ludzi, że nie wiem jak mogę im podziękować. Dziękuję z całego serca, jak tylko potrafię, za wszystko, za każdą chwilę, za każdą pomoc, za każdego człowieka, którego spotykam. Naprawdę dziękuję i nie wiem, czy jeszcze będę dzisiaj filmował. W środku myślę, że nie, ale w razie czego widzimy się jutro w kolejnym dniu wędrówki. Do zobaczenia, dobranoc. Hej. Muszę się obudzić, bo jeszcze jestem taki niedobudzony. To było nieziemskie. Spakuję się i przede mną ostre zejście w dół. 3 godziny szedłem 4 km. No takie realia tego szlaku. Zaprosił mnie na herbatę. Na herbacie się nie skończyło. Dzięki temu jest przygoda. Teraz gotują tam dla mnie kolację. Na dnie wąwozu było po prostu
Wow, to był naprawdę wspaniały czas, ale warto było, bo było pięknie, było naprawdę pięknie.